Your new computer combines high performance with advanced multimedia capabilities in an all-in-one package. Whether you're new to Dell products or an experienced user, this video guide is designed to make it quick and easy to set up your new Dell Inspiron computer. Cześć siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się odcinkiem naprawdę retro. Dziś na kanale zobaczycie pierwszą stację roboczą na świecie, a mianowicie Dell Inspiron 7000. Jest to naprawdę mega ciężki kawał kloca. Laptop, a w zasadzie jak wcześniej wspomniałem, stacja robocza, która waży przeszło 6 kg. Jest to naprawdę kawał mega dużego sprzętu i z dzisiejszej perspektywy nie wiem, czy nie jeden z najlepszych sprzętów mobilnych pod retro granie. Co tutaj się dzieje w środku, zaraz sobie omówimy. Natomiast sama stacja, powiem Wam, wyszła na przełomie roku 98 i 99 i w tamtym okresie kosztowała zawrotne $7000. To była naprawdę kwota totalnie wyjęta z kosmosu. W tamtym okresie laptopy kosztowały w granicach 3, 4, max 5000. To ustrojstwo kosztowało 7. Dlaczego? Dlatego, że jak wspomniałem, była to stacja robocza i był to laptop przystosowany do ciężkiej orki. Do orki niemalże 24 na dobę. A dlaczego i co go odróżniało przede wszystkim od innych laptopów w tamtym okresie na rynku, już sobie omówimy i już Wam pokażę, więc zaczynajmy. Całość naszego Della zbudowana jest z bardzo grubego, porządnego tworzywa i choć z czasem punktami troszkę się utleniło i ząb czasu nadgryzł niektóre jego elementy, to generalnie odbierając to w całości wygląda nadal całkiem świetnie, biorąc pod uwagę, że czas, w którym został wypuszczony, to rok 98. Z przodu mamy po prawej stronie bardzo dużą, masywną baterię, a po lewej napęd combo. Combo, ponieważ napęd optyczny jest tutaj zamontowany razem z napędem stacji dyskietek. Zaraz po lewej stronie mamy głośnik, a z tyłu dwie karty PCM-CIA, gniazda słuchawkowe, mikrofonowe, audio in oraz pokrętło zmiany głośności. Cała klapa matrycy jest mega gruba, a spowodowane jest to tym, że ta matryca jest inna niż wszystkie w laptopach montowanych w tamtym okresie. Z tyłu mamy wentylator, port LPT, port RS-232, port VGA, wyjście wideo, gniazdo stacji dokującej, a także USB, IRD i PS2. Jednym z problemów tego modelu były pękające klapy przy zawiasach. Moją klapę postanowiłem sobie naprawić we własnym zakresie, a mianowicie, jak widzicie na tym nagraniu, zrobiłem sobie aluminiowe nakładki od wewnątrz i od zewnątrz, jest takimi nakładkami wzmocnione. Wnętrze kryje bardzo masywny palm rest i bardzo dobry touchpad z bardzo czułymi przyciskami. Do tego bardzo naprawdę fajną klawiaturę, co prawda membranowa, ale jak zaraz zobaczycie, skok tych klawiszy jest naprawdę zacny. Jeżeli chodzi o wnętrze, jak już widzicie po samych naklejkach, wewnątrz kryje się procesor Pentium 2. Jak wcześniej wspomniałem, skok klawiszy jest naprawdę bardzo przyjemny. Ale naprawdę ciekawie robi się dopiero wewnątrz. Tutaj za obróbkę obrazu i wyświetlanie go na matrycy odpowiada karta ATI Rage 128 Pro LT. Była to tak naprawdę pierwsza karta mobilna Della i jednocześnie pierwsza na świecie, która obsługiwała protokół LVDS. Jest to naprawdę kawał porządnego krzemu, w którym procesor taktowany jest 75 MHz, a pamięć SG-RAM taktowana zegarem 100 MHz. Naprawdę na tamten okres czasu był to najszybszy dostępny akcelerator grafiki na rynku i niestety w późniejszym okresie został zastąpiony przez ATI Rage Mobility wersję P, która poza tym, że była wykonana w niższej architekturze, a mianowicie 250 mikronów versus 500 z tego pierwszego,
to niestety miała już niżej taktowaną pamięć i nie SGA SD RAM. I nawet wyżej taktowany rdzeń procesora, a mianowicie 75 versus jego 83 MHz, nie ratowały tego akceleratora. W związku z tym tracił do swojego poprzednika w okolicach 10%. Więc gdybyście kiedyś kupowali takiego Inspirona, zwróćcie uwagę, jaka karta graficzna znajduje się pod maską, ponieważ jeżeli trafiliście na wersję LT, jesteście królami życia. Sercem naszego Inspirona jest procesor Pentium 2 400 MHz. Ten procesor występuje na gnieździe MMC2 i sam laptop występował od najtańszej wersji z procesorem 266 MHz po wersję z procesorem 300, 333, 366 i na koniec właśnie 400. Wersja z procesorem Pentium 2 400 MHz była tą właśnie najdroższą, tą, która kosztowała prawie $7000. Więc tak, mamy tutaj przedstawiciela najbardziej wypasionej wersji i mam przyjemność tutaj Wam go właśnie zaprezentować oraz osobiście troszkę się nim tutaj bawić. Jeżeli chodzi o układ dźwiękowy, natomiast mamy tutaj kartę ESS Maestro 2. Jest to karta w 100% zgodna ze standardami DOS, jak też Windows 95, 98, a nawet XP, więc z żadną grą tutaj nie będziemy mieli problemu. Dokładając do tego bardzo dobre głośniki stereo, Dell Inspiron 7000 robi nam naprawdę mega robotę, jeżeli chodzi o sam dźwięk. Laptop współpracuje z pamięciami SDRAM od PC66 do PC133. Jak zdążyliście tutaj zauważyć, samą pamięć robił do niego Kingston i była to pamięć dedykowana temu Inspironowi. Natomiast sam Inspiron początkowo obsługiwał 320 MB, natomiast w momencie, kiedy wyszły pamięci 256 MB, bez problemu obsługiwał 768, co czyni go jedynym BX-em 440 mobilnym na rynku zdolnym obsłużyć 768 MB RAM-u. Za pamięć masową odpowiada tutaj dysk talerzowy o pojemności 20 GB. Natomiast w pierwszych wersjach laptop występował z dyskami od 4,3 do 12 GB. W momencie, kiedy wyszedł upgrade do dysku 20 GB, sam upgrade kosztował prawie $2000. Natomiast nasza sztuka, jak pilni widzowie są w stanie już sami wykminić, jest rozbudowana o dysk 512 GB SSD od Hikvision. Dysk ten dzielnie służy mi już dobre 2 miesiące. Staram się na miarę możliwości i czasu zapełniać go różnymi rzeczami. Zaraz pokażę Wam jakimi. Spód laptopa skrywa 2 gniazda pamięci SODIMM SDRAM oraz slot na kartę grafiki. Karta grafiki, jak zdążyliście wcześniej zauważyć, jest tutaj wymienna, jak w zasadzie większość komponentów tego laptopa i ułożona jest w slocie. Sam slot natomiast wyposażony jest w potężny aluminiowy radiator, który odpowiada za odprowadzanie ciepła zarówno z układu graficznego, jak i z jego pamięci zamontowanych na samej karcie. Jeśli natomiast zajrzymy pod samą klawiaturę, naszym oczom ukaże się wielki, masywny radiator aluminiowy, który tutaj skrywa nam kolejne komponenty. Jak zdążyliście zauważyć, tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła i termikę, jest zrobiona mega robota. Sam ten radiator skrywa pod sobą procesor, działa jednocześnie jako odpromiennik ciepła na procesor. Samo ciepło rozprowadza się po powierzchni tego radiatora i rozprasza nam to tutaj całkowicie doskonale. Dodatkowo, jak zwróciliście uwagę, mamy tutaj bardzo duże 2 bloki aluminiowe, które są połączone rurką cieplną z kolejnym radiatorem, do którego podłączony jest wentylator. Całość tego układu naprawdę bardzo sprawnie odprowadza nam ciepło. Jeżeli mieliście wcześniej do czynienia z laptopami, w których mamy zamontowany Pentium 2, to zwróciliście uwagę na to, że te radiatorki tam są naprawdę bardzo skromne. A tutaj, jak widzicie, tajemnica, dlaczego laptop jest w stanie obsłużyć 768 MB. Mamy tutaj dodatkowy bank pamięci SDRAM schowany bezpośrednio pod procesorem. Jest on
umiejscowiony zaraz pod gniazdem i dodatkowo temperaturę z układu odprowadza nam tutaj thermal pad, który jest zamontowany bezpośrednio na płycie głównej i z drugiej strony połączony z aluminiowym radiatorem. I jak widzicie, sama matryca to crème de la crème. Tutaj naprawdę jakość odświeżania, input lag oraz kontrast, biorąc pod uwagę rok 98, jest naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. Mam bardzo dużo laptopów z tamtego okresu i powiem Wam, że w żadnym innym nie ma takiego panelu. Jest marki Sharp, jest sygnowana napisem Ultra Bright i naprawdę tutaj jest to duża różnica. Jeżeli chodzi o sam dysk 512 GB, jak wcześniej wspomniałem, cały czas jestem w trakcie jego zapełniania. Tutaj na ten moment mamy już zapełnione prawie 112 GB na tej partycji. Jeżeli chodzi o same gry, jest na ten moment jeszcze prawie puste, dlatego że dopiero zaczynam tutaj robić instalację. Jeżeli chodzi o sam katalog ISO, mamy tutaj już w tej chwili 110 GB zapełnione, dlatego że postanowiłem w związku z tym, że mamy tutaj naprawdę bardzo dużą powierzchnię, zainwestować troszkę w taki temat, że będę sobie wszystkie swoje gry zamieszczone na krążkach konwertował do postaci ISO i następnie wrzucał tutaj tak, żeby móc wszystko odpalać bezpośrednio z tego laptopa. Konwertuję sobie tylko i wyłącznie gry, które mam możliwość odpalić na tym zacnym kadłubku i w momencie, kiedy tutaj sobie to wszystko już porobię i kiedy będę miał to wszystko poinstalowane i działające, nie omieszkam zrobić kolejny film, gdzie pokażę, jak to tutaj mniej więcej wygląda, jak klasyfikują się benchmarki na tym komputerze oraz w co i jak można sobie tutaj pograć. Jeżeli chodzi o bieżącą konfigurację, w tej chwili laptop ma 512 MB RAMu, ma kartę graficzną ATI Rage Mobility 128 LT, 8 MB z pamięcią SGRAM, czyli tę najwyższą opcję akceleratora grafiki, którą możemy sobie tutaj włożyć. Natomiast jeżeli chodzi o dysk, no to jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj SSD 512 GB. Jeżeli chodzi o tą konfigurację, dodatkowo wzmocnioną o procesor Pentium 2 400 MHz, jest to możliwie najwyższa opcja, jaką jesteśmy w stanie sobie tutaj w tym momencie zapodać. No i cóż, no i tak pokrótce przedstawia się historia naszego Inspirona 7000 laptopa, który tak naprawdę zeżarł mi mega dużo czasu, żeby doprowadzić go do stanu, w jakim w tej chwili się znajduje. Ten stan jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, natomiast moment przejścia do tego stanu zajął mi dobre bite 2 miesiące. Jest to chyba projekt, na który poświęciłem najwięcej czasu z dotychczasowych projektów retrolapków i generalnie być może też dlatego daje mi tyle satysfakcji fakt, że udało mi się go doprowadzić do tego porządku i w tej chwili mogę Wam go tutaj zaprezentować. Fajnym dodatkiem do całości jest fakt, że bateria, która jest tutaj w tym laptopie, jest w stanie wytrzymać w okolicach 4 godzin ciągłej pracy. Biorąc pod uwagę, że jest to sprzęt z 98 roku, no wow. Słuchajcie, dodatkowym jeszcze atutem jest fakt, że mam dodatkową baterię do tego Inspirona i dzięki temu jestem w stanie wydłużyć sobie tę pracę do około 8 godzin. Samą tą baterię montujemy sobie w miejsce napędu CD. W sytuacji, kiedy będę miał przekonwertowane gry do ISO, jestem w stanie wtedy 8 godzin cisnąć na tym byczku, w co tylko będę chciał, na samym zasilaniu akumulatorowym. Także wow. No i co? Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Sekcja komentarzy jest Wasza. Napiszcie, co Wy myślicie o tym lapku oraz jakie macie propozycje gier, które można by tutaj spróbować odpalić w kolejnych nadchodzących filmach. Na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć!